Lekcja 1. Wydajność życiowa i nastrój. Na jakość życia człowieka może wpływać wiele czynników. Zdecydowanie. Nastrój może wpływać na to, jak dobrze radzimy sobie z codziennymi zadaniami. Jakie są Twoim zdaniem najczęstsze czynniki wpływające na nasz nastrój? Stres, sen, a nawet dieta mogą mieć znaczący wpływ. To ma sens. Ważne jest, aby priorytetowo traktować dbanie o siebie. Tak, a świadomość naszych stanów emocjonalnych może pomóc nam lepiej sobie z nimi radzić. Jak zazwyczaj poprawiasz sobie nastrój, gdy czujesz się przygnębiony? Lubię spacerować na łonie natury. To naprawdę pomaga mi oczyścić umysł. To świetna strategia. Uważam, że słuchanie muzyki poprawia mi humor. Lekcja 2. Przesyłki krajowe. Świetnie. Wprawdzie obie firmy w sprawie naszych przesyłek krajowych. Brzmi jak solidny plan. Czego konkretnie szukasz? Chcę porównać ich stawki i czas dostawy. To sprytne. Ważne jest, aby znaleźć najlepszą ofertę odpowiadającą naszym potrzebom. Tak, a niezawodność jest kluczowa w przypadku wysyłki. Zdecydowanie. Nie możemy sobie pozwolić na opóźnienia w realizacji zamówień. Czy współpracowałeś wcześniej z jakaś firma spedycyjna? Tak, mam takie wrażenie i obsługa klienta może mieć ogromny wpływ na doświadczenie klienta. Zdecydowanie. Upewnijmy się, że wybieramy firmę z dobrymi opiniami. Lekcja 3. Umiarkowane temperatury. Brzmi idealnie. Możemy wykorzystać łagodne temperatury podczas naszej podróży. Zdecydowanie. To świetny sposób na cieszenie się świeżym powietrzem bez ekstremalnych warunków pogodowych. Jakie działania Twoim zdaniem powinniśmy zaplanować? Może moglibyśmy wybrać się na pieszą wycieczkę lub zrobić piknik w parku. Brzmi jak fajna opcja. Uwielbiam przebywać na łonie natury. Ja też. Poza tym to świetny sposób na relaks i regenerację. Czy uważasz, że powinniśmy zarezerwować nocleg z wyprzedzeniem? Tak, zwłaszcza, że chcemy uniknąć szczytu sezonu turystycznego. Jasne. To pomoże nam zapewnić lepsze ceny i dostępność. Lekcja 4. Wskazówki dotyczące taksówek. Przed wejściem do taksówki warto upewnić się, czy taksometr jest sprawny. Zdecydowanie. W ten sposób unikniesz nieoczekiwanych opłat. Czy zdarzyło Ci się, że licznik nie działał? Tak, zdarzyło mi się zapłacić o wiele więcej, niż się spodziewałem. To frustrujące. Ważne jest, aby potwierdzić cenę przed rozpoczęciem przejazdu. Zdecydowanie. Zawsze wolę korzystać z usług renomowanych firm taksówkarskich. Dobry pomysł. To bezpieczniejsze i przez to bardziej niezawodne. Ponadto łatwiej jest komunikować się z kierowcami z zaufanych firm. Dokładnie. Zapamiętajmy te wskazówki na nasza następna podróż. Lekcja 5. Rola matek. Matki naprawdę sta po trochu wszystkim, prawda? Tak, moja mama jest jak nauczycielka, kiedy pomaga nam z pracą domową. To wspaniała perspektywa. Przez to noszę tak wiele kapeluszy.
Dokładnie. Jest też świetną słuchaczką, kiedy muszę porozmawiać o swoich problemach. Niesamowite, jak potrafia być jednocześnie autorytatywni i opiekuńczy. Tak, i zawsze zdają się wiedzieć, co powiedzieć. Jaka inna rolę, Twoim zdaniem, odgrywają matki w naszym życiu? Są jak kucharze, pocieszyciele, a czasem nawet nasi najlepsi przyjaciele. To prawda. Doceniajmy i doceniajmy wszystko, co dla nas robią. Lekcja 6. Ćwiczenia. Czy ostatnio ćwiczyłeś? Tak, zacząłem regularnie chodzić na siłownię. To super! Jakie treningi robisz? Kupiam się na treningu siłowym i trochę cardio. Świetne polaczenie. Trening siłowy jest bardzo korzystny dla ogólnego zdrowia. Zdecydowanie. Czuję się silniejszy i mam więcej energii. Czy zauważyłeś jakieś zmiany odkąd zacząłeś? Tak, zyskałem masę mięśniową i poprawiłem wytrzymałość. To fantastyczne. Motywujmy się nawzajem do dalszego działania. Lekcja 7. Zabicie anioła. Zabij anioła w domu. To mocne hasło, prawda? Tak, to odzwierciedla oczekiwania, jakie pokłada się w młodych kobietach. Tak, koncepcja anioła w domu może być dość ograniczająca. Dokładnie. Kobiety powinny móc wyrażać swoje prawdziwe ja bez żadnych ograniczeń. Jakie niesprawiedliwości Twoim zdaniem utrwala ten pomysł? Często prowadzi to do poczucia nieadekwatności i presji dostosowania się. To prawda. Uwolnienie się od tych stereotypów jest niezbędne do samorealizacji. Tak, dzielenie się swoimi historiami może pomóc w podniesieniu świadomości na temat tych problemów. Wspierajmy się nawzajem w kwestionowaniu norm społecznych. Lekcja 8. Zarządzanie zadaniami. Co zrobić, jeśli mam za dużo zadań do wykonania? Podziel je na mniejsze, łatwiejsze do opanowania. Brzmi jak dobre podejście. Dzięki temu wszystko może wydawać się mniej przytłaczające. Dokładnie. Skupienie się na jednym zadaniu na raz może zwiększyć produktywność. Czy masz jakieś wskazówki dotyczące ustalania priorytetów zadań? Tak, zazwyczaj zaczynam od tych najpilniejszych lub tych, których terminy realizacji są bliskie. To ma sens. Pomaga utrzymać niski poziom stresu. I nie zapomnij nagrodzić się po wykonaniu zadań. Świetny pomysł. Odrobina motywacji może wiele zdziałać. Lekcja 9. Negocjowanie umów. Negocjujmy także lepsze warunki z naszymi dostawcami. To sprytne posunięcie. Budowanie dobrych relacji może prowadzić do lepszych warunków. Dokładnie. Myślałeś o tym, co powiedzieć, kiedy z nimi rozmawiasz? Tak, planuję podkreślić naszą lojalność i wielkość naszych zamówień. To świetna strategia. Pokazuję, że jesteś wartościowym klientem. Jasne, chcę mieć pewność, że oboje na tym korzystamy. Dobry pomysł. Współpraca może prowadzić do udanych negocjacji.
Zanim się odezwiemy, przygotujmy sobie kilka tematów do rozmowy. Tak, jestem podekscytowany tym, jak skuteczni możemy być. Lekcja 10. Planowanie stylowego stroju. Muszę znaleźć stylowy strój na tę okazję. Ja też. Chyba wybiorę sukienkę. A ty? Mogę zdecydować się na ładny garnitur, to zawsze klasyczny wybór. Brzmi ostro. Masz na myśli jakiś konkretny kolor? Mam na myśli granat. Jest elegancki, a zarazem uniwersalny. Świetny wybór. Granatowy kolor pasuje do wielu dodatków. Dokładnie. Jaki rodzaj sukienki rozważasz? Kłaniam się ku czemuś kwiatowemu, to jest świeże i przyjemne. Brzmi wspaniale. Zadbajmy o to, żeby nasze style się uzupełniały. Lekcja 11. Bardzo potrzebna przerwa. Nie mogę się doczekać naszej podróży. Będzie to bardzo potrzebna odskocznia od codziennej rutyny. Zgadza się. Zasługujemy na chwilę relaksu i naładowania baterii. Dokładnie. Jakie aktywności chcesz robić, kiedy nas nie będzie? Chciałbym zwiedzić lokalne atrakcje i cieszyć się przyrodą. Brzmi idealnie. Przebywanie na świeżym powietrzu zawsze pomaga mi poczuć się odświeżonym. Tak, a przy okazji możemy spróbować nowych potraw. Zdecydowanie. Jedzenie jest niezwykle ważna kwestia podróży. Zaplanujmy trasę tak, aby jak najlepiej wykorzystać czas. Tak, nie mogę się doczekać, aż będziemy wspólnie tworzyć cudowne wspomnienia. Lekcja 12. Ironia w historii. Rzeczywiście, ironia jest, że właśnie wtedy, gdy kraje takie jak Związek Radziecki chylili się ku upadkowi, Tak, to był znaczący zwrot w polityce światowej. otworzyło to drzwi nowym możliwościom i wyzwaniom. Zdecydowanie. Zmiany były odczuwalne na całym świecie i wpłynęły na życie wielu osób. Jakie były Twoim zdaniem bezpośrednie skutki? U wielu osób pojawiła się nadzieja, ale także niepewność co do przyszłości. To prawda. Przejście na nowe systemy może być dość trudne. Tak, ale pozwoliło to również na pojawienie się nowych idei i reform. Fascynujące jest to, jak historia kształtuje nasza teraźniejszość i przyszłość. Lekcja 13. Bariery językowe. Ciekawe, jak bariery językowe wpływają na komunikację w tym regionie. Tak, język angielski nie jest tam powszechnie używany, więc podróżni mogą mieć trudności. Dokładnie. Jak myślisz, jak odwiedzający mogą pokonać tę bariery? Nauczenie się kilku podstawowych zwrotów w miejscowym języku może okazać się naprawdę pomocne. Zdecydowanie. To wyraz szacunku i może otworzyć drzwi do lepszych interakcji. Ponadto korzystanie z aplikacji do tłumaczeń może ułatwić prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym. Świetny pomysł. To znacznie ułatwia komunikację. Tak, mowa ciała również może pomóc w przekazaniu informacji, gdy brakuje słów. Prawda. Niesamowite, jak wiele można przekazać bez mówienia. Lekcja 14. Negatywne skutki. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś negatywnych skutków stresu?
Tak, czasami czuję się przytłoczony, szczególnie gdy mam napięte terminy. To zrozumiale. Stres może naprawdę negatywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Zdecydowanie. To wpływa zarówno na moje zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Co zazwyczaj robisz, żeby poradzić sobie ze stresem? Staram się robić krótkie przerwy i wykonywać ćwiczenia głębokiego oddychania. To świetne techniki. Spacer pomaga mi oczyścić umysł. Tak, świeże powietrze może być naprawdę orzeźwiające. Starajmy się wzajemnie wspierać w radzeniu sobie ze stresem. Lekcja 15. Piękne miejsca. Słyszałem, że to miejsce słynie z dziewiczych plaż, malowniczych widoków i bogatego życia nocnego. Tak, brzmi jak idealne miejsce na wakacje. Jakie aktywności chciałbyś tam robić? Chciałbym relaksować się na plaży w ciągu dnia i zwiedzać lokalne targi noca. Brzmi wspaniale. Lubię odkrywać lokalną kuchnię. Zdecydowanie. Jedzenie w lokalnych restauracjach to jedna z moich ulubionych części podróży. Ja też. Świeże owoce morza na plaży z pewnością byłyby atrakcją. A może moglibyśmy spróbować swoich sił w sportach wodnych w ciągu dnia? Tak, snorkeling lub pływanie na desce z wiosłem byłoby świetną zabawą. Zaplanujmy tam wkrótce podróż. Brzmi jak wymarzone miejsce. Lekcja 16. Usługi wahadłowe. To wygodne. Jak często kursują autobusy? Przyjeżdżają co 15 minut, więc nie będziemy musieli długo czekać. Milo to słyszeć. Dzięki temu poruszanie się jest o wiele łatwiejsze. Dokładnie. Poza tym pozwala nam to maksymalnie wykorzystać czas na eksplorację. Czy są jakieś konkretne miejsca, które chciałbyś odwiedzić, będąc tam? Chętnie zobaczyłbym lokalne atrakcje i może jakieś ukryte perełki. Tak, zawsze ekscytujące jest odkrywanie czegoś nowego. Zróbmy listę miejsc, które chcemy wspólnie zwiedzić. Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać tej przygody. Lekcja 17. Pomysły na wyjątkowe prezenty. Szukam pomysłu na wyjątkowy prezent. Macie jakieś propozycje? Co powiesz na spersonalizowany fartuch z zabawnym cytatem lub wzorem? Brzmi jak fantastyczny pomysł. Jest zarówno praktyczny, jak i przemyślany. Dokładnie. Dodaje wyjątkowego charakteru czemuś, czego używamy na co dzień. Czy uważasz, że powinniśmy dołączyć do zestawu jakieś przybory kuchenne? Tak, dzięki temu prezent będzie jeszcze pełniejszy. Jakiego rodzaju narzędzia Twoim zdaniem byłyby najlepsze? Idealnym rozwiązaniem byłby zestaw łyżek miarowych lub czepaczka. Wprowadźmy ten plan w życie, a będzie to niezapomniany prezent. Lekcja 18. Ekscytujące plany. Och, nie mogę się doczekać. Kiedy planujesz tam pojechać? Planuję odwiedzić to miejsce w przyszłym miesiącu. Będzie tak ekscytująco. Brzmi niesamowicie. Co masz nadzieję zobaczyć i zrobić? Chcę poznać lokalną kulturę i spróbować nowych potraw. Tak, Jedzenie jest nieodłączna część podróży.
Zdecydowanie. Słyszałem, że jedzenie uliczne jest tam niesamowite. Mogę sobie tylko wyobrazić. Zróbmy mnóstwo zdjęć. Zdecydowanie. Chcę uchwycić każdą chwilę tej przygody. Już nie mogę się doczekać, aż opowiesz mi wszystko po swoim powrocie. Lekcja 19. Stawianie czoła wyzwaniom. Czy napotkałeś jakieś inne wyzwania podczas podróży? Tak, czasami czułam się trochę samotna, zwłaszcza w nowym otoczeniu. To zrozumiale. Nowe miejsca mogą czasem powodować poczucie izolacji. Dokładnie. Trochę czasu zajęło mi przystosowanie się do nieznanego otoczenia. Czy znalazłeś jakiś sposób na przezwyciężenie tego uczucia? Zacząłem nawiązywać kontakty z innymi podróżnikami i miejscowymi, co mi pomogło. To świetna strategia. Kontakt z innymi może wiele zdziałać. Tak, naprawdę wzbogaciło to moje doświadczenie i sprawiło, że poczułem się jak w domu. Pamiętajmy o tym podczas przyszłych podróży. Ważne jest, aby pozostawać w kontakcie. Lekcja 20. Doświadczenia podróżnicze. Cześć, słyszałem, że niedawno byłeś na wycieczce. Jak minęła podróż? Było fantastycznie. Miałem okazję zwiedzić tyle pięknych miejsc. Brzmi niesamowicie. Co było punktem kulminacyjnym twojej podróży? Myślę, że zwiedzanie miejsc historycznych było najbardziej zapadającą w pamięć częścią. Świetnie. Historia zawsze dodaje glebie podróżniczym doświadczeniom. Tak, dowiedziałem się też wiele o tutejszej kulturze. Czy podczas pobytu próbowałeś jakichś nowych potraw? Zdecydowanie. Kosztowałem potraw, których nigdy wcześniej nie jadłem. Uwielbiam to. Jedzenie może być wspaniałym sposobem na poznanie miejsca. Lekcja 21. Wybór makaronu. Próbowałem używać w swoich potrawach wyłącznie makaronu ryżowego. To świetna opcja, ale następnym razem spróbuj makaronu jajecznego. Jaka jest różnica w smaku i konsystencji? Makaron jajeczny jest bogatszy w składniki odżywcze i ma przyjemną, ciągnącą się konsystencję. Brzmi pysznie. Zapamiętam to na następna sesję gotowania. Pokochasz je, dodadzą potrawom nowego wymiaru. Świetnie. Na pewno poeksperymentuję z oboma typami. Daj znać, jak poszło. Chętnie dowiem się czegoś o Twoich dziełach. Gotowanie jest zawsze przyjemniejsze, gdy próbujesz nowych rzeczy. Lekcja 22. Niezbędne rzeczy dla kociąt. Jasne, powinniśmy też kupić drapak dla kociaka. Zdecydowanie. To niezbędne dla ich zdrowia i dobrego samopoczucia. Pomoże to również zachować bezpieczeństwo naszych mebli. Tak. Ponadto daje kociakowi miejsce do zabawy i eksploracji. Czy widziałeś jakieś dobre opcje online? Mam. Są dostępne naprawdę ładne i wytrzymałe. Świetnie. Wybierzmy taki, który będzie pasował do naszej przestrzeni. Tak. Możemy też kupić zabawki, żeby zapewnić kotu rozrywkę. Świetnie.
Wygląda na to, że nasza mała kuleczka będzie bardzo szczęśliwa. Lekcja 23. Poczucie spokoju. Zdecydowanie. Teraz czuję się swobodniej i mam więcej energii w swoim otoczeniu. Wspaniale to słyszeć. Jakie zmiany wprowadziłeś? Zrobiłam porządki i dodałam trochę roślin, żeby wprowadzić trochę świeżości. Rośliny naprawdę rozjaśniają pokój. Które wybrałeś? Mam wezownicę i kilka sukulentów, salatwę w pielęgnacji. Świetny wybór. Mogą też naprawdę poprawić jakość powietrza. Dokładnie. Dodatkowo przestawiłem meble, żeby uzyskać bardziej otwarty układ. Brzmi idealnie. Dobry układ może całkowicie odmienić atmosferę. Cieszę się, że to zrobiłam. Czuję się, jakbym znalazła się w zupełnie nowej przestrzeni. Lekcja 24. Wakacje letnie. Wiele osób wyjeżdża na wakacje latem, nie sadzisz? Zdecydowanie. To idealny czas na relaks i odkrywanie nowych miejsc. A do tego mamy wakacje od szkoły, co czyni to wydarzenie jeszcze lepszym. Tak, te długie przerwy są świetne, żeby się zregenerować. Czy masz jakieś plany na to lato? Myślę o tym, żeby wybrać się na plażę z przyjaciółmi. Brzmi jak świetna zabawa. Plaza to zawsze dobry pomysł. A co u ciebie? Planujesz jakieś ekscytujące podróże? Mogę wybrać się na pieszo wędrówkę po górach, uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu. Lekcja 25. Style przywództwa. Z drugiej strony, autokratyczny styl przywództwa może być konieczny w pewnych sytuacjach. To prawda. W nagłych wypadkach szybkie podejmowanie decyzji jest kluczowe. Dokładnie. Może pomóc utrzymać porządek, gdy czas jest na wagę zlota. Ale jakie są według ciebie wady tego podejścia? Może to stłumić kreatywność i zniechęcić zespół do współpracy. Tak, i może to prowadzić do niechęci wśród członków zespołu. Kluczowe jest znalezienie równowagi pomiędzy autorytetem a współpracą, nie sadzisz. Zdecydowanie. Skuteczni liderzy wiedzą, kiedy dostosować swój styl. Przyjrzyjmy się bliżej różnym stylom przywództwa. Lekcja 26. Problemy z hałasem. Cześć, przepraszam. Mam problem z hałasem w mieszkaniu. O nie, to brzmi frustrująco. Co to za hałas? Najczęściej dzieje się to na ulicy, samochody i prace budowlane utrudniają koncentrację. Mogę sobie wyobrazić. Próbowałeś używać słuchawek z redukcją szumów? Jeszcze tego nie zrobiłam, ale słyszałam, że mogła być bardzo skuteczna. Naprawdę są. Używam ich cały czas, zwłaszcza podczas nauki. To dobry pomysł. Może powinnam zainwestować w parę. Zdecydowanie. To może znacząco wpłynąć na twój komfort. Przyjrzę się temu. Dzięki za sugestie. Lekcja 27. Skupienie się na kontroli. Skup się na tym, co możesz kontrolować, zamiast martwić się resztą.
To dobry pomysł. Próbuję to zrobić, kiedy poczuję się przytłoczony. Naprawdę pomocne jest skoncentrowanie swojej energii na zadaniach, które można wykonać. Tak, zwłaszcza w stresujących czasach. Jak sobie radzisz ze stresem? Lubię tworzyć listy i dzielić zadania na mniejsze kroki. Brzmi skutecznie. Też powinienem zacząć tak robić. Chodzi o to, żeby robić wszystko krok po kroku. Dokładnie. Wybierajmy się nawzajem w organizacji. Oczywiście, możemy się regularnie kontaktować. Lekcja 28. Gładkie drogi. Szerokie i równe drogi pozwalają samochodom i autobusom na szybkie przemieszczanie się z jednego miejsca do drugiego. Tak, dzięki temu dojazdy są o wiele łatwiejsze i bardziej efektywne. Czy zauważyłeś, że znacznie skraca to czas podróży? Zdecydowanie. To świetny sposób na zmniejszenie korków. Bezpieczniejsze drogi mogą również oznaczać mniej wypadków. Dokładnie. To korzystne dla wszystkich na drodze. Co sądzisz o dostępnych na tym obszarze środkach transportu publicznego? Zazwyczaj są niezawodne, zwłaszcza gdy drogi są w dobrym stanie. Dowiedźmy się więcej o tym, jak infrastruktura drogowa wpływa na nasze codzienne życie. Lekcja 29. Nowi przyjaciele. Nie mam żadnych znajomych, z którymi mógłbym pływać. Czoda. Pływanie może być o wiele przyjemniejsze z przyjaciółmi. Zgadzam się. Żeby było lepiej, poszłam do sklepu zoologicznego i kupiłam 3 kolejne złote rybki. To kreatywny pomysł. Złote rybki też mogą być uroczymi towarzyszami. Puściłem je do akwarium i wygląda na to, że dobrze się dogadują. To wspaniale. Oglądanie pływających ryb może być naprawdę relaksujące. Tak, to tak, jakby mieć w domu mały podwodny świat. Może kiedyś moglibyśmy zorganizować małą imprezę przy basenie. Bardzo bym chciał. To mógłby być idealny sposób na cieszenie się latem. Lekcja 30. Odkrywanie skarbów. Wybierzmy się dziś na zakupy. Brzmi fajnie. Dokąd chcesz pojechać? Co powiesz na ten antykwariat w centrum miasta? Świetny pomysł. Uwielbiam tam szukać unikatowych rzeczy. Tak, wyjdźmy do środka i zobaczmy, jakie skarby możemy znaleźć. Nie mogę się doczekać. Nigdy nie wiadomo, jakie ukryte perełki mogą na ciebie czekać. Dokładnie. Odkrywanie nowych sklepów to zawsze przygoda. A może nawet znajdziemy coś wyjątkowego do zabrania do domu. Zróbmy z tego dzień pełen wrażeń i cieszmy się polowaniem. Lekcja 31. Transport publiczny. Myślałem o transporcie publicznym na nasza podróż. Planujemy pojechać samochodem, ale to tylko krótki dystans. To wygodne. Czasami jazda samochodem jest łatwiejsza niż poruszanie się komunikacja miejska. Dokładnie. Poza tym możemy się zatrzymać, kiedy tylko chcemy, po drodze. Tak. Elastyczność to wielka zaleta posiadania samochodu. Jednak transport publiczny może być dobrym rozwiązaniem, jeśli chcemy się zrelaksować.
To prawda. Pozwala nam cieszyć się krajobrazem bez martwienia się o korki. Weźmy pod uwagę obie opcje i podejmijmy decyzję bliżej terminu. Brzmi jak plan. Nie mogę się doczekać naszej podróży. Lekcja 32. Wizyta w Tajlandii. Tak, Rozważam odwiedzienie Tajlandii. Czy byłeś tam już wcześniej? Nie, nie byłam, ale słyszałam, że jest pięknie. Naprawdę. Plaże i kultura są niesamowite. Już nie mogę się doczekać, aż będę mogła zwiedzić tę targi i spróbować jedzenia. Pokochasz jedzenie uliczne, jest pyszne i niedrogie. tak słyszałem. Czego jeszcze nie mogę przegapić? Koniecznie odwiedźcie świątynie. Są zapierające dech w piersiach. Świetnie. Zdecydowanie dodam to do mojej listy. Zaplanujmy razem. Lekcja 33. Pogoda w Peru. Brzmi rozsadnie. Jaka jest pogoda w Peru w najlepszym czasie na wizytę? Najlepszy czas na uprawianie tego sportu to okres od maja do września, gdy jest sucho i słonecznie. Świetnie. Słyszałem, że świetnie nadaje się na piesze wędrówki i eksploracje. Zdecydowanie. Temperatury są umiarkowane, co sprawia, że aktywność na świeżym powietrzu jest przyjemna. Które miejsca Twoim zdaniem powinienem odwiedzić w pierwszej kolejności? Zdecydowanie nie możesz pominąć Machu Picchu i Świętej Doliny. Co na mojej liście? Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć ruiny. Pokochasz je. Widoki zapierają dech w piersiach. Omówimy jeszcze więcej wskazówek dotyczących mojej podróży. Chcę ja jak najlepiej wykorzystać. Lekcja 34. Planowanie niezapomnianej podróży. Jestem pewien, że twoja podróż będzie niezapomniana. Świetnie. Zarezerwuję to już dziś i możemy zacząć planować trasę. Brzmi ekscytująco. Jakie aktywności chcesz uwzględnić? Chciałbym zwiedzić lokalne targi i spróbować ulicznego jedzenia. Tak, jedzenie jest ważna część tego doświadczenia. Oczywiście. Poza tym chcę odwiedzić kilka miejsc związanych z kulturą. Świetny pomysł. Powinniśmy też zarezerwować trochę czasu na relaks. Zdecydowanie. Kluczem jest znalezienie równowagi między zwiedzaniem a odpoczynkiem. Finalizujmy wkrótce szczegóły. Nie mogę się doczekać. Lekcja 35. Podróż Bagla. Bagle i statek opuścili Anglię w 1831 roku. Zgadza się. To była niezwykle ważna podróż w historii. Podróż statkiem zabrała Darwina w podróż dookoła świata, prawda? Tak, dało mu to bezcenne doświadczenia i obserwacje. Jakie Twoim zdaniem były jego najważniejsze odkrycia? Jego badania nad zmiennością gatunkową były przełomowe. Zdecydowanie. Zmienili nasze rozumienie ewolucji. Fascynujące jest, jak głęboki wpływ na naukę może mieć jedna podróż. Tak, pokazuje to również, jak ważna jest eksploracja i ciekawość.